Witaj, z tej strony Mikołaj Lech. Pamiętaj, że nie ma obowiązku rejestrowania znaku towarowego w Urzędzie Patentowym. Możesz działać na rynku nawet szereg lat, nie chroniąc swojej marki. Rejestracja znaku daje jednak firmie szereg korzyści i na ich szczycie ja zawsze umieszczam takie poczucie bezpieczeństwa. Przedsiębiorca, który ma w ręku to świadectwo rejestracji, ma poczucie, że jest faktycznym właścicielem swojej marki. Być może więc zadajesz sobie w tym momencie pytanie, to w którym momencie najlepiej ten znak zarejestrować? Ja twierdzę, że to wszystko zależy od tego, w którym momencie jesteś. Czy dopiero myślisz o założeniu swojego biznesu, czy posiadasz już firmę, no i czy jest to firma mała, czy duża. Jeżeli dopiero planujesz założenie swojego biznesu, to na początku zrób tak zwane badanie zdolności rejestrowej znaku towarowego. Polega to na sprawdzeniu, czy wybrana przez Ciebie nazwa nie narusza już chronionego znaku. W takiej sytuacji mógłbyś być w przyszłości zmuszony, po kilku latach, do zmiany nazwy, pod którą działasz. Tym samym cały Twój wysiłek w budowanie rozpoznawalnej marki zostałby zniszczony. Stracisz czas i pieniądze. Takie sytuacje zdarzają się częściej niż myślisz, dlatego lepiej, abyś uczył się na cudzych błędach. Zakładając jednak, że działasz, że masz już małą firmę, to najbezpieczniej byłoby dokonać rejestracji już na początku jej działalności. Statystyki wskazują jednak, że ponad połowa firm upada w pierwszych 2 latach działalności. W tym kontekście ja jestem zwolennikiem takiego wariantu pośredniego. Najpierw robisz badanie zdolności rejestrowej znaku towarowego, dzięki temu masz pewność, że Twoja marka jest wolna. Natomiast następnie, później przez kolejne miesiące rozwijasz swoją firmę. Robisz to do momentu, aż poczujesz, że zbudowałeś silne fundamenty, a firma poradzi sobie na rynku. W tym momencie nie warto dłużej czekać i należy zgłosić swój znak towarowy do ochrony. Osobiście uważam, że ten okres powinien trwać raczej miesiące niż lata. Im dłużej czekasz, tym większa szansa, że ktoś Cię w tym zgłoszeniu wyprzedzi i rejestracja w ogóle będzie niemożliwa. Duże firmy w ogóle nie mogą sobie pozwolić na bagatelizowanie ochrony marki. Duży może więcej, ale duży może też więcej stracić. Nie wyobrażam sobie sytuacji, kiedy firma inwestuje potężne pieniądze w markę, której wcześniej nie sprawdzi. Aczkolwiek takie błędy zdarzają się również największym. Znana jest sprawa firmy Apple, która nie mogła wejść na chiński rynek z iPadem, bo ktoś już taki znak przed nią zarejestrował. Ostatecznie Apple zapłaciło za odkupienie tego znaku blisko $60 milionów. Przedsiębiorcy, którzy działają na skalę międzynarodową, mają międzynarodowe problemy. Jeżeli eksportują oni swoje towary do wielu krajów, powinni w każdym z nich chronić swoje znaki towarowe. Jeżeli tego nie zrobią, takie zgłoszenie może złożyć później były wspólnik bądź oficjalny dystrybutor. Proces unieważniania takiego znaku towarowego jest co prawda możliwy, ale potrzeba na to wielu miesięcy, a niekiedy i lat. Jako że odbywa się to w trybie spornym, to nie można być pewnym wyniku. W tym czasie jednak rynek danego kraju jest dla nas całkowicie zablokowany. Duże firmy powinny chronić swoje znaki towarowe, zanim jeszcze konkretny towar lub usługa trafi na rynek. I bardzo często tak się właśnie dzieje. Patrząc na to, co zgłasza Apple czy Samsung, jestem w stanie łatwo powiedzieć, jakie znaki towarowe za chwilę zawitają na naszych półkach sklepowych. Podsumowując, rozpoczynając swoją działalność gospodarczą, nie musisz od razu rejestrować znaku towarowego. Ważne jednak, abyś wszedł w nazwę, która jest wolna. Później, kiedy uznasz, że firma dobrze się rozwija, warto jednak dokonać zgłoszenia tego znaku towarowego. Tym bardziej, że ktoś może Cię w którymś momencie próbować ubiec. No i to już wszystko, co chciałbym dzisiaj powiedzieć. Bardzo dziękuję Ci za uwagę. Pamiętaj, że jeżeli chcesz być na bieżąco ze wszelkimi sprawami związanymi z prawną ochroną marki, koniecznie subskrybuj mój kanał. Dziękuję Ci bardzo i do zobaczenia.